Niektórzy mówili, że im się nie podoba, a ja odpowiadałem, że jakiego koloru jest twoje Bugatti. Wiesz, w filmie Matrix Neo ma łysą głowę, tak jak ja. A kiedy wraca do Matrixa, ma włosy, a oni pytają, dlaczego masz włosy w Matrixie? A on odpowiedział, że to twoja autoprojekcja. Tak siebie widzisz i wyobrażasz sobie siebie wewnątrz Matrixa. Myślę, że każdy powinien mieć projekcję samego siebie i musisz wyobrazić sobie, jak siebie widzisz. A jeśli widzisz siebie jako superbohatera i niezwykle zdyscyplinowaną i pracowitą osobę, która osiąga wszystko, czego kiedykolwiek chciał w życiu i robi niesamowite rzeczy, musisz zrozumieć, że nie będziesz w stanie tego zrobić na narkotykach. Musisz mieć w głowie mentalną projekcję tego, kim myślisz, że możesz być i kim chcesz być. A jeśli ta osoba jest uzależniona od narkotyków, to zostań narkomanem. Ale jeśli ta osoba jest niezwykle skuteczną, niezwykle pracowitą, niezwykle inteligentną, niezwykle szanowaną osobą, prawdopodobnie nie będzie brać narkotyków. Wiele z tych rzeczy dotyczy twojego obrazu samego siebie. Gdzie jest twój obowiązek? Gdzie jest twój wstyd? Gdzie jest twoja moralność? Gdzie jest twoja duma? Więc to jest problem z tym całym gównem i to jest problem dla wszystkich tych uzależnionych. Jeśli chcesz się obudzić i powiedzieć, jakim jestem człowiekiem, czy jestem uzależniony od narkotyków, to zostań narkomanem. Jakim jestem człowiekiem? Czy jestem człowiekiem, który ma kontrolę nad swoim życiem i umysłem? Musimy podjąć decyzję. Po prostu nie rozumiem, jak w ogóle ją podjąłeś. Nie jestem w stanie pojąć, przy całej mojej ogromnej mocy obliczeniowej w moim umyśle, tak mądry jak jestem, nie mogę zrozumieć, dlaczego myślałeś, że branie narkotyków jest mądrą rzeczą do zrobienia. Albo dlaczego warto było to robić. Albo dlaczego nadal to robisz. Nie rozumiem. Szczerze pytam w sposób niepatronizujący, nie próbując się z ciebie nabijać. Nie rozumiem. Spraw, żebym zrozumiał. Dobrze się z tym czułeś? Kiedy byłem w liceum, nie mieliśmy telefonów komórkowych, nie było Facebooka, nie było Instagrama, całe to porno, którym się podniecasz, nie istniało. Może dlatego moje pokolenie nie jest tak pojebane jak twoje. Może dlatego każda osoba z waszego pokolenia jest pieprzonym leniem i wszystko co robicie, to siedzenie na swoich telefonach, niekończące się przewijanie, konsumowanie śmieci. Moje pokolenie jest ostatnim pokoleniem, w którym tego nie było, a teraz widzimy to wszystko, ale dorastaliśmy bez tego. Naprawdę uważam, że dorastanie w dzisiejszych czasach, kiedy jesteś młodym, podatnym na wpływy nastolatkiem z tymi wszystkimi mediami społecznościowymi i śmieciami, które się dzieją, byłoby bardzo trudne. Nie sądzę, że byłoby to łatwe. Myślę, że jest to bardzo trudne. Czy to twoja domyślna emocja, że chcesz czuć się dobrze? Gdyby ktoś powiedział ci teraz, że możesz wybrać dowolną emocję z menu, czy wybrałbyś szczęście? A może dobrą? Tak. W tym właśnie tkwi problem. Powiedzmy, że dałem ci menu emocji i powiedziałem, wybierz emocję. Nie wybierzesz smutku, kto by to zrobił, prawda? Tak jest. Ale wybór szczęścia może być równie destrukcyjny, ponieważ jeśli twoim jedynym pragnieniem jest bycie szczęśliwym bez względu na wszystko, właśnie wtedy zjesz ciastko, ponieważ ciastko sprawi, że będziesz szczęśliwy. Wtedy będziesz brać narkotyki, bo one cię uszczęśliwią. Alkohol cię uszczęśliwi. Hedonizm cię uszczęśliwi. Chodzenie do klubu cię uszczęśliwi. To wszystko głupie gówno. Jeśli miałbyś wybrać dumę, albo gdybyś wybrał odwagę, gdybyś miał wybrać inną emocję lub inne uczucie wewnątrz, nie byłbyś zainteresowany tymi rzeczami. Więc nie budzę się i nie myślę, jak mogę czuć się szczęśliwy. Nie budzę się i nie myślę, czy ten narkotyk mnie uszczęśliwi. Nie interesuje mnie bycie szczęśliwym. Budzę się i mówię, jak mogę być z siebie dumny. Co mogę osiągnąć, by być z siebie dumnym?
Jak mogę robić rzeczy, które sprawią, że inni ludzie będą mnie szanować i będą ze mnie dumni? Jak mogę mieć dzień, który zakończę, a kiedy wrócę do domu, kobieta, która jest w moim domu, powie: wow, nie ma takiego mężczyzny jak ty. Jak żyć, aby moje dzieci patrzyły na mnie i mówiły: tata jest superbohaterem? Jak sprawić, by moja matka zadzwoniła do mnie i powiedziała: nie mogłabym być z ciebie bardziej dumna? Wybieram dumę. Nie wybieram szczęścia, bo gdybyś powiedział mi, że ten kubek soku sprawi, że będziesz szczęśliwy, powiedziałbym: nie chcę go, nie chcę być szczęśliwy. Chcę być z siebie dumny. Więc co robisz, aby być z siebie dumnym, i co robisz, aby inni byli z ciebie dumni? Opowiedz mi o czymś, co zrobiłeś w ciągu ostatnich 48 godzin, a co zasługuje na dumę. Spałeś, waliłeś konia, gadałeś gówno w internecie. Czy zrobiłeś coś jeszcze ze swoim życiem? Jesteś mężczyzną. Nie powinieneś być szczęśliwy. Ta cała dziecinna obsesja na punkcie szczęścia jest dla dzieci i kobiet. Więc nie jesteś szczęśliwy? Nie chodzi o to, że jestem nieszczęśliwy, i nie chodzi o to, że jestem szczęśliwy. Dla mnie to jest na tym samym poziomie. To, czy jestem szczęśliwy, czy nie, nie ma dla mnie znaczenia. Ale pytam cię, czy nie ma znaczenia, że jesteś szczęśliwy? Chcesz powiedzieć, że bycie szczęśliwym nie ma znaczenia? Absolutnie nie. Jeśli jestem nieszczęśliwy, mam obowiązki do wypełnienia. Jeśli jestem bardzo szczęśliwy, mam obowiązki do wypełnienia. Muszę więc żyć dokładnie tak samo, niezależnie od tego, jak się czuję. Tak więc dla mnie szczęście nie jest dobrym wyznacznikiem tego, jak powinno się żyć. Nie powinieneś budzić się i mówić: jak szczęśliwy jestem dzisiaj i jak to wpływa na moje zachowanie. Ja tak nie działam. Budzę się i mówię, co trzeba zrobić. Co pozwoli mi być z siebie dumnym. Co pozwoli mi osiągnąć. I te rzeczy zostaną zrobione niezależnie od tego, jak się czuję. Tak właśnie działają ludzie odnoszący największe sukcesy na świecie. Ludzie odnoszący największe sukcesy na świecie nie robią rzeczy tylko dlatego, że czują się szczęśliwi. W rzeczywistości twierdzę, że większość ludzi, którzy robią ważne rzeczy, wcale nie czuje się szczęśliwa. Rozumiem to, ale... Jeśli ciągle obsesyjnie próbujesz się uszczęśliwić, to wtedy popadasz w nałogi i śmieci. Nikogo nie obchodzi, czy jesteś szczęśliwy. Więc do czego zmierzam? Cały świat ma w dupie to, czy mężczyźni są szczęśliwi, czy nie. Nikogo nie obchodzi, że mężczyźni są szczęśliwi. Mówimy o szczęśliwych kobietach, chcemy, żeby dzieci były szczęśliwe. Jeśli spojrzysz na dorosłego mężczyznę w świąteczny poranek, uśmiecha się, ponieważ jego żona się uśmiecha. Uśmiecha się, bo uśmiechają się jego dzieci. Nikt mu nawet nic nie kupuje. Co kupują tacie? Skarpetki? Nikt nie dba o to, aby mężczyźni byli szczęśliwi, więc dlaczego ty jako mężczyzna dbasz o to, abyś był szczęśliwy? W ten sposób wpadniesz w te pułapki. Jestem bardzo zadowoloną osobą. Prowadzę fantastyczne życie. Nie jestem nieszczęśliwy ani przygnębiony. Nigdy nie jestem smutny. Ale nie budzę się i nie mówię, że chcę być dziś szczęśliwy. Nie, proszę pana. Budzę się i mówię: dobra, trzeba coś zrobić. I te rzeczy zostaną zrobione niezależnie od tego, jak się czuję. Niezależnie od tego, jak się czuję. Możesz zamknąć mnie w lochu na nieznany czas w Rumunii, a ja i tak zrobię tyle pompek, ile tylko będę w stanie, w ciemności, sam. Co innego mam zamiar zrobić? Siedzieć i się smucić. Szczęśliwy czy smutny, pompki muszą być zrobione. To się nazywa obowiązek. To się nazywa honor. To się nazywa duma. Gdybyś je miał, nigdy nie robiłbyś głupich rzeczy. Więc pytam cię, dlaczego ich nie masz? Najzabawniejszą rzeczą, najbardziej ironiczną rzeczą w tym wszystkim jest to,
że jeśli nie stawiasz na pierwszym miejscu szczęścia, a na pierwszym miejscu stawiasz poczucie dumy z siebie, to w rezultacie jesteś szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, bo jestem z siebie dumny, bo mam zajebiście fantastyczne życie. Mam rezydencję, super samochody i pieniądze. Najbardziej znany człowiek na świecie. Tysiące listów miłosnych tygodniowo od pięknych kobiet. Kredyt uliczny w każdym pieprzonym mieście na ziemi. Oczywiście, że jestem szczęśliwy. Ale nigdy nie zdecydowałem się próbować być szczęśliwym. Gdybym wybrał bycie szczęśliwym, nigdy nie byłbym szczęśliwy. Trenuję każdego dnia i nie ma znaczenia, jak się czuję. Tak więc w rzeczywistości argumentowałbym, że sposobem numer 1 na radzenie sobie z większością życiowych problemów jest zawsze to samo. Mówiłeś, że ludzie radzą sobie z problemami na wiele różnych sposobów, to prawda. Ale z mojego życiowego doświadczenia wynika, że jest tylko jeden sposób, by poradzić sobie ze wszystkim. Nie ma znaczenia, czy masz złamane serce. Nie ma znaczenia, czy jesteś smutny. Nie ma znaczenia, czy twoje saldo bankowe jest niskie. Nie ma znaczenia, czy stracisz członka rodziny. Nie ma znaczenia, jakie negatywne rzeczy mogą ci się przytrafić. Nie ma znaczenia, czy pójdziesz do więzienia. Nie ma znaczenia, co to jest. Odpowiedź na wszystko jest zawsze taka sama. Czy wiesz, jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? Ciężka praca. Pracuj ciężej. Im gorzej jest, tym ciężej będę pracował. Dam ci przykład. Powiem to teraz, na żywo. Więzienie mnie zmieniło i miałem tam trochę problemów. Nigdy nie opuściłem ani jednego dnia treningu. Odkąd opuściłem więzienie, nie mogę spać, mam koszmary. Trenuję ciężej niż kiedykolwiek. Wrzuciłem to wszystko na Twittera. Trenuję po 6-7 godzin dziennie. Mógłbym siedzieć i narzekać na zmęczenie. Mógłbym siedzieć i być suką. Mógłbym siedzieć i płakać. Albo mogę po prostu pracować ciężej niż kiedykolwiek. To fantastyczne, że nie mogę spać. To cały czas, którego potrzebuję, więc mogę trenować bez końca. Chodzi mi więc o to, że odpowiedzią jest zawsze ciężka praca. Jaka jeszcze może być moja odpowiedź? Zmagam się z czymś, będę pracował mniej? Czy to ma dla ciebie sens? W jaki sposób to cokolwiek naprawi? Przynajmniej teraz, gdy rozszyfrowuję tę zagadkę, bo tym właśnie jest życie, to zagadka. I kiedy rozszyfrowuję lekcję, która została mi daną przez Boga, i kiedy naprawiam swoją mentalność i staję się bardziej zadowoloną osobą, a może bardziej stabilną osobą, jaką byłem wcześniej, przynajmniej w międzyczasie wykonałem całą masę pracy. Przynajmniej stałem się większy, silniejszy, szybszy, bogatszy. Co jeszcze mogę zrobić? Siedzieć i użalać się nad sobą, jak głupek. Odpowiedzią jest zawsze ciężka praca. Każdy, kto to ogląda, bez względu na to, z jakim problemem borykasz się w życiu, ma tylko jedną odpowiedź. Pracuj. Pracuj ciężej. Możesz także wziąć antidotum przed trucizną. Jeśli zawsze pracujesz tak ciężko, jak to tylko możliwe, bardzo trudno jest złym rzeczom cię dogonić. Możesz wziąć antidotum przed trucizną. Większość ludzi nawet nie pracuje zbyt ciężko. Nie pracujesz ciężko. W ogóle nie pracujesz. Nie robisz kurwa nic. Wy, ludzie w domu, myślicie, że ciężko pracujecie, a moglibyście pracować o wiele ciężej. Ciężka praca jest zawsze odpowiedzią, przyjacielu. Powiedziałbym, że jeśli naprawdę zdecydujesz się rzucić narkotyki, to rzucisz. Myślę, że wiele osób, które nie rzuciły narkotyków, nie zdecydowało się na to. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że chcesz coś zrobić i tego nie zrobić. Musimy to wyjaśnić całemu światu, aby zrozumiał, że bardzo łatwo jest mi powiedzieć, chciałbym rzucić. Nie mam nawet żadnych nałogów.
Mógłbym rzucić cygara jutro, nawet by mi to nie przeszkadzało, nawet nie przeszłoby mi to przez myśl. Jeśli zdecyduję się rzucić, to rzucę. Gdybym zdecydował się rzucić, a potem dalej to robił, nie sądzę, żebym naprawdę chciał rzucić palenie. Gdybyś naprawdę chciał zrezygnować, to byś to zrobił. Jest więc wielu ludzi, którzy gonią za znajomym uczuciem, a to znajome uczucie może być niezwykle destrukcyjne. I wiesz, co powiedziałbym, że jest najbardziej destrukcyjnym uczuciem, które można obsesyjnie próbować uzyskać? Czym to jest? Szczęście. Ciągła pogoń za szczęściem jest najbardziej destrukcyjną rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego życia. Ponieważ nie możesz opóźnić gratyfikacji. Nie możesz robić niczego, co jest szczególnie trudne. A jedyną rzeczą, która szybko cię uszczęśliwi, jest tanie szczęście. Tanie i łatwe. Woda, ciasto, narkotyki, głupie gówno. Prawdziwe szczęście, prawdziwe zadowolenie i dumę buduje się długo. Musisz być w stanie być nieszczęśliwym, aby na końcu otrzymać większą nagrodę. Więc każdy, kto ma obsesję na punkcie pogoni za szczęściem, zniszczy siebie. Jeśli ktoś naprawdę zdecydował się rzucić narkotyki. Szczerze. Wierzę, że to zrobi. A jeśli ktoś mówi, chcę rzucić człowieku. I bierze narkotyki godzinę później, to nie chce rzucić. Moim zadaniem nie jest zmuszanie ludzi do robienia rzeczy, których nie chcą robić. Jeśli masz w głowie obraz osoby, która jest kontrolowana przez substancję, byłbym zażenowany, gdyby kontrolowała mnie nieświadoma substancja, proszek lub roślina. To nawet nie ma mózgu. I jest moim szefem? Co ja jestem, głupek? Nie, to ja jestem szefem. Jestem szefem pieprzonego tytoniu i kawy. Jestem szefem wszystkiego. Jestem szefem jedzenia. Jeśli nie chcę jeść, to nie jem. Jeśli jesteś osobą, która obudzi się i powie, te pigułki są mądrzejsze ode mnie i są moim panem. Ciesz się swoim życiem. To twoja decyzja. Ale jeśli zdecydujesz się nie być tą osobą, jeśli będziesz projektować mentalny obraz, który nie jest tą osobą, wtedy przestaniesz brać te tabletki.